o tym dzisiaj opowiemy z Pawłem. Może zacznijmy od początku, czyli od chyba pandemii trzeba by było zacząć. Wydaje mi się, Tak? żeby Chcesz tak. opowiedzieć, skąd się wzięła, jakie... Tak, więc to nie ten program. Nie, ale chodzi o to, że firmy w Rosji miały coś w rodzaju naszych tarcz ochronnych, tylko one działały na troszeczkę innej zasadzie. Moratoria nie pozwalały firmom ogłosić upadłości. Trzeba było składać ewentualnie prośbę do sądu, ci wysyłali nadzór na 5 miesięcy, doglądali wszystkiego i mówią, no to rzeczywiście chyba się nie uda, no możecie ogłosić upadłość i tak dalej. I od czasów pandemii, czyli od 2020 roku trwało jedno moratorium, później była chwila przerwy, no i rozpoczął Putin wojnę, zaczęło się drugie moratorium. Pierwotnie ono miało trwać do października 2022 roku. Wydawało się pewnie wszystkim, że się wyrobią, no ale się nie wyrobili. Moratorium trzeba było przedłużyć na cały rok 2023, czyli aż do 1 stycznia tego roku. No i się skończyło. No i co się zaczęło, Paweł? No wiesz co, no podczas 2022, a tak naprawdę w 2023 dosyć dużo wniosków do sądów o wyłączenie spod tej procedury o moratorium firmy albo same się zgłaszały, albo były zgłaszane przez wierzycieli. No i nastąpił dosyć dużo firm, dostało tak zwany nadzór, czyli ta procedura, kiedy jest nadzór i po tych najczęściej 5 miesiącach tego nadzoru sąd może ogłosić właśnie wyłączenie danej firmy spod tej procedury, żeby móc ogłosić bankructwo. No i te pewne bankructwa w 2023 były ogłoszone, natomiast ten system był tak skonstruowany, że tutaj pewne przesunięcie nastąpiło i przede wszystkim firmy, ponieważ nie mogły ogłaszać upadłości, zaczęły się coraz bardziej zadłużać, no bo próbowały co niektóre przetrwać, no żeby przetrwać, no to kredyty, a zwróćmy uwagę, co nastąpiło w 2023, podwyższenie stóp procentowych, które spowodowało, że ta akcja kredytowa była coraz droższa, szczególnie właśnie dla przedsiębiorstw. No i teraz mamy sytuację, że moratorium jest od 2024 przestaje działać, no i firmy zaczęły ogłaszać upadłość. No i z taką sytuacją można powiedzieć, mieliśmy do czynienia po tym COVID-zie w wielu krajach, w USA, w Niemczech, we Francji. Jest to normalna sytuacja, te upadłości wynosiły w krajach zachodnich około 25%, wzrosty tych upadłości o 25-30%. 30% w USA najwięcej było, tak? Tak, natomiast w Rosji mamy 60%. Czyli tak, w styczniu było dokładnie 57%, a w lutym już 61%. Tak. No i tu widzimy wysyp tych moratoriów ogłoszonych, a jeszcze to są te takie normalne, tak, czyli jest możliwość, no bo pamiętajmy, że to nie było tak, moratorium nie było na wszystkie firmy, tylko na niektóre sektory, które mogły się powoływać na sankcje, więc na przykład instytucje finansowe nie mogły tego robić. Ja może przeczytam, jak działało to moratorium, bo to w sumie mówimy o nim, a może nie będą ludzie wiedzieli. Rosja wprowadziła moratorium upadłościowe, które miało na celu ochronę rosyjskich firm przed bankructwem w obliczu nałożonych sankcji przez Zachód. Na przykład ktoś stracił swoich klientów na Zachodzie, więc musiał szukać na świecie nowych odbiorców. Moratorium zawiesiło możliwość składania wniosków o upadłość przez firmy z różnych sektorów gospodarki i główne cechy to obejmowało firmy z
branży transportowej, budowlanej, turystycznej i rolniczej, nie obejmowało banków, instytucji finansowych, firm ubezpieczeniowych i spółek giełdowych. Ochrona przed bankructwem teoretycznie miała pomóc firmom przetrwać trudny okres sankcji i spadku gospodarczego, no ale prowadziła do zadłużania firm, o czym Paweł wspomniał. No i obciążyła też rosyjskie sądy, które musiały zacząć rozpatrywać tysiące tych wniosków. Tak, i to był duży problem. Tutaj jednym właśnie z powodów, dlaczego zniesiono, no to właśnie te sądy się przypchały, jeżeli chodzi o te sprawy. Ogólnie, jeżeli chodzi o sprawy dotyczące i bankructw osób fizycznych, jak i właśnie prawnych, no sądy są w Rosji w tym momencie bardzo niewydolne. No i nawet na rozpatrzenie takiej sprawy się czeka. Więc tutaj będziemy widzieć takie powolne, być może odkorkowywanie się tych sądów w 2024 roku, no bo część spraw, no jak ktoś będzie mógł ogłosić upadłość, no to już może tą sprawę na przykład z sądu o wyłączenie wycofać, nie? A więc tutaj część spraw wypadnie, czy też toczących się jakiś, i to jest pewnie, to przyświecało tym osobom, które były za tym, żeby nie przedłużać tego moratorium, jak i również no, problem, który się pojawił w trakcie, czyli dosyć duże zadłużenie się firm i też pewna praktyka, no bo okazuje się, że prawie wszystkie firmy, które zostały poddane nadzorowi, ogłosiły upadłość, czyli to tylko... Czyli ten nadzór to było tylko przedłużenie gehenny. Przedłużenie agonii takiej, tak, przedłużenie agonii, no i pogorszenie sytuacji wierzycieli, nie, no bo tak to też właśnie, bo to jedna firma nie działa, ale druga firma, która działa, nie ma tych pieniędzy i nic nie może zrobić, nie może tak, to by mogła, wiesz, upadłość, jakiś tam majątek, coś odzyskać, a tak, no to pogłębialiśmy sytuację i po tych 5-6 miesiącach była gorsza sytuacja, bo więcej było tego długu i więcej chętnych, trzeba było to dzielić i jeszcze zależności wobec państwa, a więc... No bo właśnie, na przykład przedłużają tą gehennę o 5 miesięcy, to rozumiem jakieś składki, podatki i tak dalej są naliczane w dalszym ciągu przez rząd, najczęściej nie? Tak, pracownicy, wiesz, firma działa, natomiast się zadłuża coraz bardziej w tą spiralę też kredytów. No i to, co mówiłem, zwiększenie tych stóp procentowych, tak, no bo firmy próbowały się czasami ratować, brały kolejny kredyt, jeżeli była taka możliwość. No i to pogłębiało często te problemy. Powiedz mi, przychodzi taki nadzór do firmy i właściciel firmy mówi: patrzcie, w tym sejfie nie ma pieniędzy, nie mam klientów i ten nadzór może mu nakazać, to weź pożyczkę, weź kredyt, może mu tak nakazać? Nie. Okej. Ale on jest w takim pacie i wtedy co on nadzór może zrobić? To nie jest nie, bo wiesz co, chodzi mi o to, tak, zarząd komisaryczny, ale chodzi mi o to, że no on nie może zbankrutować, nie ma dochodów, no i co, oni od niego wymagają, żeby po prostu płacił podatki czy coś i on po to idzie się zadłużyć? Dlaczego on szedł się zadłużyć, a nie siedział w domu na kanapie przez 5 miesięcy? No masz firmę, która produkuje te twoje osławione krzesła, trzeba zakupić drewno. No ale on mówi, że on już nie ma pieniędzy i on nie będzie się zadłużał. W sensie mogą go wtedy w jakiś sposób zmusić? Bo oni mówią, ty nie możesz ogłosić bankructwa przez te 5 miesięcy. Nie, nic nie mogą. Wiesz, nadzór to mniej więcej wyglądał tak, że się nic nie działo. Tak. Aha. Bo się zastanawiałem, dlaczego oni byli skłonni, skoro już się decydowali, że chcą upaść. To nie było tak, że komisarz jakiś chodzi i co pan dzisiaj robi, ja dzisiaj z panem... Nie, no to nie tak. Ja tu siądę z panem, księgi przejrzę, zobaczę, co można zoptymalizować, żeby panu pomóc. Nie, to jak gdyby miałeś możliwość wgląd, miałeś większe raportowanie, ale to wszystko. Okej, bo się zastanawiałem, dlaczego oni brnęli w to, wiesz, no bo jak już podjęli decyzję upadam, to po co jeszcze się zadłużali, nie? Wiesz, no to tak jak w każdym biznesie, czasami też była taka nadzieja, że może faktycznie wyjdą z tego, że tutaj się zgłosił jakiś klient, na przykład z Polski na te krzesła i jest możliwość teraz sprzedaży, a więc trzeba wziąć kredyt, żeby kupić to drewno, obicia i tak dalej, bo mamy jakiś tam a potem się okazało, że jednak klient się rozmyślił, nie?
Bo wszedł nowy przepis i zakazali w tym momencie Polacy i zakazali Polakom ściągania krzeseł, nie? No różne tutaj, wiesz, te aspekty były. Jak prowadzisz biznes, no to nie chcesz dać się zbankrutować. Nie, to jest twój biznes, no to raczej nie chcesz bankrutować, tak? Chyba że masz to wkalkulowane w ten biznes, czyli wiesz, bankrutujesz, tworzysz następny, bankrutujesz, tworzysz następny, ale nie o tym mówimy, tak? Mówimy o takim przypadku, że ktoś chce jak gdyby to kontynuować. Myślisz, że taki nadzór mógł troszeczkę ojojać takiego przedsiębiorcę? W sensie ojoj, ale damy radę, coś. Nie ma znaczenia. Nic nie ma znaczenia. Bo się zastanawiam nad logiką tego procesu po prostu. Proces dawał po prostu dodatkowy czas, że mogłeś z tych długów wyjść, licząc, że sytuacja na globalnym, tak jak po pandemii, nie? Że się konflikt skończy, w sensie, że to takie 5 miesięcy dokończymy tam Ukrainę. Sankcje zostaną zdjęte, nie? Powrócimy do handlu z Europą, będziesz mógł te krzesła wysyłać, po prostu daje czas, żeby przetrwać. Nie? No Ty zaciśnij zęby, być może na przykład koszty zminimalizuj, coś zrób, tak, a na przykład w 2023 ten konflikt się zakończy i powrócisz do biznesu. I teraz tak, jeżeli mówimy o narracji po stronie polskiej i Europy Zachodniej, to założę się, że mało kto wie o tym właśnie procesie. O tym, że te firmy, które ponoć świetnie sobie radzą, no po prostu nie upadały, gdyż nie mogły. I teraz mamy zderzenie się od stycznia z rzeczywistością. Jak myślisz, ruszy to jakąś taką falę poważniejszych zmian albo takiej optyki na to, co się dzieje w rosyjskiej gospodarce? No bo teraz te liczby będą widoczne. Te 60% wzrosty upadłości rok do roku, no to jest dosyć znaczące i widoczne. Czy się narracja... Narracja władzy? Narracja zachodnich mediów. Bo właściwie z tym próbujemy, po to jest ten kanał. Nie? Narracja, wiesz co, zachodnich mediów też się nie zmieni. Wiesz co, tutaj będziemy... Ona się pewnie zmieni gdzieś tak za rok, tak? I nagle bo ten proces będzie się pogłębiał i rosyjska gospodarka będzie poruszać się po takich dwóch wektorach prędkości. Tak. A więc będziemy mieli coraz więcej problemów, jeżeli chodzi o tą gospodarkę cywilną, która jest, znaczy nie zawsze, ale powiedzmy tak teraz troszkę uproszczę. Tak, wejdźmy w tory Zubarewicz i tego, co tłumaczyła, nie? Rosja podzielona na tak jakby sektory takie. Tak, podzielona na kilka, ale tutaj jak gdyby jeżeli chodzi o te firmy, czyli firmy, które są średnie, myślę małe może też, ale głównie te średnie, do tej pory handlowały na przykład z Europą, tudzież importowały z Europy, tudzież też coś robiły w Rosji, no i muszą się liczyć z tym, że ich sytuacja będzie coraz trudniejsza, nie będzie im sprzyjać w tym roku wysokie stopy procentowe. To będzie jeden z hamulców, no plus sytuacja, która często już wcześniej nie była dobra. Tak, i te firmy. No, okna się z Chin i Turcji na przykład też zamykają przez rozliczenia bankowe. To jest też nowość, to jest element, też 2024 rok. Nie? Następny właśnie element, dobrze tutaj wskazujesz, czyli firmy, które się zajmowały omijaniem sankcji, chociaż te chyba sobie jakoś dadzą radę, ale które zajmowały się bardziej właśnie takim normalnym biznesem, czyli nie miały wkalkulowane, że wiesz, omijają sankcje, tylko po prostu handlowały na przykład z Turcją, tak? I one mogą mieć większe na przykład biura problemy. Podróży podejrzewam, że są takie, które z Turcją to było ich 80% obrotu na przykład. Wiesz, relacje turecko-rosyjskie w czasy i tak dalej, no w tym momencie jest problem z rozliczeniami. Inne kierunki, tak, tak, ale firmy, które gdzieś coś importowały, eksportowały właśnie z Turcji, no muszą się liczyć z jakimiś, wydaje im się, że to są tymczasowe problemy z płynnością i tak większość odbiera rosyjskich firm i czeka, że to się zmieni, poprawi, natomiast wiesz,
Tutaj to grozi załamaniem płynności, bo tak wiesz, czekasz miesiąc, styczeń przeczekałeś, luty przeczekałeś, mamy już marzec i wiesz, i nagle się okaże, że mamy czerwiec, a ty jesteś pod korek zadłużony i musisz brać następny kredyt, a cały czas sytuacja się nie poprawia. Tak? A jeszcze dałeś towar komuś na 30 dni płatności, a on ci właśnie powiedział, że on ogłosił upadłość. Tak, tak, bo tam jeszcze mamy ten właśnie element, który pewnie pociągnie te firmy, czyli ogłoszenie tej upadłości i bankructwa będzie powodowało, że nawet do tej pory ta firma gorzej lub lepiej sobie radziła, wiesz, ale gdzieś pożyczyła znowuż pieniądze, to ci coś zapłacili, nie? A tu nagle wypadli z rynku, tak? Jak oni wypadli, no to oni są tobie winni jakąś dużą kwotę, to ty popadasz, nie? Czyli masz ten łańcuch. Reakcja łańcuchowa po prostu. Takie upadłościowe i to pewnie dużo tych firm średnich i małych może pociągnąć, tak? Tak jest w każdej gospodarce, to jak gdyby tutaj rosyjska nie jest wyjątkiem, a przy dużej ilości ogłaszanych upadłości, no to trochę się tak będzie napędzać, a to co nie sprzyja, to drogi pieniądz. Tak, drogi pieniądz, bo jeżeli byśmy mieli sytuację, że masz tak, ale możesz zaciągnąć tanią pożyczkę, nie? No to wtedy ktoś ci nie zapłacił, ale ty zaciągasz pożyczkę, jakoś przetrwasz tą sytuację, natomiast w momencie, kiedy są wysokie stopy procentowe, no to musisz zaciągnąć, no i teraz wpadasz jeszcze w dług, znaczy w tą spiralę dłużną, nie? Tak. Że ktoś ci nie zapłacił, a ty zaciągasz pożyczkę i teraz potem nie masz jak z czego oddać, bo są odsetki zbyt wysokie. Tu jest jeszcze jeden element, który nie powtórzył się w krajach zachodnich, można powiedzieć, czyli powracające po sobie dwa bardzo potężne kryzysy. Czyli my jako Europa czy Stany Zjednoczone mieliśmy kryzys pandemiczny, było zaciskanie pasa, rozprężenie i powrót na jakieś tam tory, które do teraz, że tak powiem, mamy problemy w niektórych gałęziach gospodarki na wyjście, a Rosja po prostu miała zaciśnięcie pasa i zaciśnięcie pasa jeszcze mocniej. Więc no tu się po z tobą prostu... nie zgodzę, tak? Bo w Europie mieliśmy też dwa kryzysy. A więc pandemiczny i kryzys ten jednak energetyczny w związku z wysokimi cenami, ale to dotyczyło, słuchaj, głównie Europy. W przypadku już Stanów Zjednoczonych czy Azji sytuacja jest tam inna i problemy, które tam występują, z czegoś innego wynikają, tak? A nie z tego, że te surowce były, tak jak w Europie, nagle zdrożały. Ale jeżeli porównujemy nawet ten kryzys energetyczny do tego, co obecnie, czyli kryzysu, można powiedzieć, wywołanego przez sankcje w Rosji, to widzimy, że on jest głębszy, no i jego konsekwencje są bardziej długofalowe. No bo tutaj po pierwsze ten energetyczny był, ale się skończył, te ceny zaczęły spadać, inflacja zaczęła spadać, a zobacz, a w tym momencie w Rosji inflacja rośnie nie ze względu, że jakaś tam energia jest droga, tak, tylko z powodu toczącego się konfliktu i sankcji, tak? Tak. Tak, dodatkowo Europa, kryzys energetyczny kosztował, powiedzmy, kraje europejskie jakiś procent PKB, ale stosunkowo niewielki w stosunku do zasobów i bogactwa tych krajów. A w Rosji kryzys ten wojenny, no to jest jednak znacznie większy wysiłek dla gospodarki, ten sankcyjno-wojenny, nie? Tak, ale właśnie zachodni eksperci nie będą tego widzieć, dlatego że zachodni eksperci są bardzo często, szczególnie nie ci ekonomiczni, tylko bardziej geopolityczni czy politycy, są fanami tych wskaźników takich uproszczonych, czyli produktu krajowego brutto, inflacji oficjalnej i tak dalej. I oni będą patrzeć na przykład, jaka jest inflacja oficjalna w Rosji, no i mówić, a ona na przykład spadła w 2024, się obniża, a produkt krajowy rośnie, czyli ta gospodarka ma się świetnie. Nie? Tak. Na podstawie dwóch wskaźników będą tworzyć jakiś sobie obraz w głowie i on będzie nieprawdziwy,
Natomiast będzie ziarno prawdy w tym, a mianowicie to, że ta gospodarka rosyjska będzie rozwijać się dwuwektorowo, czyli mamy tą cywilną. Wracamy do tych torów. I mamy tą zbrojeniową, czyli firmy, które będą powiązane ze zbrojeniami i z tym przemysłem obronnym, one będą sobie radziły. Czyli jeżeli nawet ktoś był jakoś tam zadłużony, ale dostał memorandum kontrakty, i dostał kontrakt i się wygrzebał, rządowy, bo też takie firmy pewnie są. To się wygrzebie, tak? Albo wiesz, nawet inna firma dostała, a ty jesteś podwykonawcą, tak? Dla tej i jest szansa, że jesteś w stanie się wygrzebać. A więc takie przypadki będą, że niektóre firmy się wygrzebią, natomiast duża część, szczególnie jeżeli właśnie masz handel zagraniczny, ale nie w obrębie omijania sankcji, czy w obrębie ściągania jakichś rzeczy dla wojska, to będziesz miał problem. Jeżeli też następna rzecz, której nie widzieliśmy, albo inaczej, ta akcja kredytowa w 2023 ratowała konsumpcję. Czyli jeżeli ty sprzedajesz detalicznie na rynek B2C, to raczej w 2024 pogorszy ci się sprzedaż, no bo banki nie będą tak chętnie, wszystko na to wskazuje, bo nie będą miały takiej możliwości, bo wchodzą tu różne, coraz większe bo bank centralny zaostrzył, potem znowuż zaostrzył i teraz widzimy, że bardzo mocno ostrzy, bo nie ma wyboru i to jest spóźnione. Cały czas działania banku centralnego ja oceniam bardzo negatywnie, bo widać, że oni są mocno spóźnieni. Dobre pół roku. O pół roku, tak przynajmniej. I teraz oni będą bardzo mocno ostrzyć te kredyty i w którymś momencie po prostu będą musieli przekręcić tą śrubę, żeby to wyhamować. Mogą oczywiście podwyższać stopy, ale oni prawdopodobnie tych stóp nie będą podwyższać, tylko będą chcieli przykręcać różnego rodzaju zobowiązania banków, tam makroostrożnościowe. Wchodzi ustawa specjalna, która daje możliwość bankowi centralnemu bodajże od maja, czerwca wprowadzania dodatkowych takich zapisów dla banków, które uniemożliwiają im dawanie tych kredytów. A 1 marca i tych weszła jeszcze podostrzenie. To ja tylko tak podsumowując ten element, dla ludzi, którzy oglądają nas ewentualnie po raz pierwszy. Zeszły rok wielka akcja kredytowa dla ludzi, którzy zadłużali się pod korek, dzięki czemu firmy, które nie mogły ogłosić bankructwa, ale słabo działały, mogły coś sprzedać i próbować się wygrzebać. W tym roku kończy się ochrona, parasol ochronny państwa dla firm i kończy się akcja kredytowa dla ludzi, czyli z dwóch stron tak naprawdę jest koniec tak jakby możliwości obrotu, handlu. No, zapowiada się bardzo trudny rok. I dla przemysłu, i dla sektora finansowego. Trudny rok. Widać to, wiesz co, dla przemysłu moim zdaniem mniej. No, wojskowego, tak, ale poza wojskowego. Usługi. Bardziej bym się martwił o usługi, bo też nawet widzimy, że tam, gdzie były wysokie PMI, czyli akurat w Rosji tego PMI-a, to ja bym nie traktował poważnie, a jeżeli już, to patrzyłbym na trend, czyli nie na wartości, tylko na kierunki. I widzimy, że w usługach spadł o 5%. Dużo. Z 55, o 4, przepraszam, z 55 na 51, duży spadek. I zaczynają się takie właśnie, że być może ta konsumpcja wyhamuje, no bo ona wcześniej musi wyhamować, bo cały czas będzie mniej pieniędzy na rynku. Więc gotówka jest zdejmowana z rynku, tak? No dane są tutaj nieubłagalne, coraz mniej gotówki jest w dyspozycji po prostu ludzi. To, co ratuje cały czas, to są te socjalno-wojenne wypłaty i one mocno napędzają konsumpcję, bo szczególnie, że dostają ludzie, którzy nie potrafią zarządzać pieniędzmi. Może to wytłumaczę, bo może to nie być jasne.
Kto jest wysyłany na front? Bardzo często są rekrutowane osoby z biednych regionów oraz po prostu ekonomicznie biedne. Chcą się wygrzebać ze swoich problemów, w tym momencie dostają za powołanie najpierw przykładowo 400, 500 tysięcy, bo tam jeszcze regiony się dorzucają, 600, 700, różnie jakąś tam kwotę, potem idą, dostają co miesiąc, potem giną, dostają kilka milionów, tak, czyli ta rodzina. I teraz tak, ta rodzina do tej nie jest pory przygotowana psychicznie i mentalnie na dostanie takiej gotówki. Tak, a więc co ona robi? Wydaje te pieniądze, tak? Tak. Kupuje samochód, kupuje dom, kupuje coś tam, no bo nagle, to tak jak w totolotka trochę, nie? Szczególnie ta żona, tak? Idealna sytuacja, że tam nie jest ranny, tylko powiedzmy zginął dla tej żony i te wszystkie płatności też się udało, bo nie zawsze te płatności docierają, ale powiedzmy, że wszystko udało się wypłacić, odpowiednia łapówka została komu trzeba wręczona i ta powiedzmy rodzina z tą dwójką, trójką dzieci dostała te pieniądze, no i wtedy bardzo często zaczyna się to takie szaleństwo wydatkowe. Impreza, nowe ciuchy, nowe tipsy, nowy samochód, wymieniony dach, rozdanie po całej rodzinie, bo to rodzina będzie też w potrzebie. Tak, każdy wtedy przyjdzie, daj, przecież ty teraz jesteś bogata, tak, i tak dalej. No i bardzo szybko pieniądze się rozchodzą. Tak, no i to napędza różnego rodzaju konsumpcję taką w tych biedniejszych regionach i tych biednych, ale no tutaj widzimy, że powoli to zaczyna, znaczy jeszcze będzie na pewno, tak, no bo nadal będą powoływani ci rekruci, natomiast ten wpływ będzie malał, a coraz będzie trudniej pobudzić tą pozostałą konsumpcję, tak? Bo nie ma tych tanich kredytów, które były na samochód, na nowy smart, na wszystko, tak? I tych konsumpcyjnych, i tych mikropożyczek, tu mówimy, że one będą spadać. Będzie się to też zmieniać, bo widzimy, że wchodzą tak zwane, czarny rynek wchodzi w ogóle na szczególnie te duże miasta, okręg moskiewski, ale Petersburg i tak dalej, czyli pojawiają się już firmy, które nie działają jako banki, nie działają jako firmy. Taki sektor mafijny, można powiedzieć. Tak, no tak, taki wiesz, jakieś. To one są najczęściej z lombardami podpięte, ale no taki czarny rynek, tak, że przychodzisz i pożycz mi na duży procent, bo nigdzie indziej nie mogę dostać tego i to zaczyna rosnąć. Pewnie zrobimy kiedyś na ten temat program, bo dosyć dynamicznie się rozwija, co może być wskaźnikiem tego, no, że coraz większe problemy, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o pożyczanie i jeżeli chodzi o tą konsumpcję. Skoro będzie zmniejszona ta konsumpcja, zobaczymy tylko, o ile, czy to będzie, wiesz, takie topnięcie w którymś momencie, czy to będzie taki proces, że to będzie taka, wiesz, stagnacja, tak, i to tam będzie, ale tam będzie powoli spadać, bo tego nie wiemy, bo z jednej strony, wiesz, ten rząd będzie dosypywał tymi socjalnymi różnego, plus jeszcze nowe pomysły i obietnice Putina. No one za 3 tygodnie nie będą już aktualne. No raczej wszystkie na pewno nie, no bo nie da się prowadzić, to z Markiem Meissnerem mówiliśmy, nie da się prowadzić konfliktu i rozdawać pieniędzy na prawo i lewo, no bo to jak gdyby, no chyba, że będzie bardzo wysoka inflacja i to w tym kierunku pójdzie, nie? Ale coś tam, wiesz, coś tam się pojawi i to będzie pewnie tą konsumpcję jeszcze trochę pobudzać, ale dopóki konsumpcja nie wyhamuje, to nie wyhamuje inflacja. Czyli mamy jak gdyby takie, no albo konsumpcja hamuje i firmy w dużej części bankrutują, albo konsumpcja nie hamuje, bo cały czas ktoś dosypuje te pieniądze do gospodarki i daje na przykład jakiś dodatkowy socjał. Firmy mają się w tym momencie dobrze, ale wszystkich przygniata inflacja, która się jeszcze bardziej rozpędza. Jest jeszcze jeden element tej układanki, który trzeba wrzucić. Rząd dosypuje te pieniądze, ale skąd te pieniądze też uzupełnia Narodowy Fundusz Dobrobytu, tam się już widać dno.
Więc też ewentualne wsparcie z tego, co szło przez 2 lata, bo 2 lata stamtąd czerpano pełnymi garściami, też się kończy. Więc tu też jest ten element, który trzeba wziąć pod uwagę. Tak, tylko teraz w lutym zaczęliśmy tam balansować, bo oni teraz w lutym za styczeń tak minimalnie dosypali, znaczy zabrali dużo z funduszu, ale z drugiej strony, z drugiej kieszeni dosypali, czyli wzięli na przykład na megaprojekt tego Gazpromu 1 bilion, a dosypali 70 miliardów ze sprzedaży ropy, no bo jest teraz ta ustawa, że jak ropa no to jest powyżej... trend jest w dół. Więc... No tak, trend jest oczywiście w dół. Tak, ale wiesz, no ale zachodni znowuż eksperci powiedzą nie, że fundusz się zwiększa, nie, no bo tam o tym megaprojekcie, do którego dosypali z Gazpromu, to w polskiej prasie się tam chyba nie przeczyta, a musieli dosypać, no bo Linde się wycofało i oni, no to mówiliśmy, już nie będziemy tego powtarzać. I teraz masz rację, tu pojawia się problem, że rząd będzie musiał luzować lub znaleźć inne formy finansowania swoich wydatków. I to jest bardzo niekorzystne znowuż dla tych firm, wbrew pozorom. No bo może zacząć sięgać po pieniądze firm w jakiś sposób. Czyli tu też widzimy dodatkowe opodatkowanie, to już też widzimy. Widzimy na przykład podwyższenie podatku dochodowego. Co prawda od osób prywatnych, no ale tam... tak, no ale widzimy sektorowo idzie, bo widzimy na przykład tak. Nawozy w zeszłym roku dostały, czyli ten podatek ruchomy specjalny na nawozy 10%. Surowce w tym roku dostały, czyli tak, ropa naftowa, czyli te wszystkie wzrosty, że tam niby Rosja więcej sprzedaje ropy, bo tam więcej zarabia, to nie jest tak. Są większe przychody na przykład do budżetu państwa, bo podatek od wydobycia kopalni został zwiększony. I to też jakby nie wiem, dlaczego na przykład niektórzy zachodni eksperci tak prostej rzeczy nie bo to też nie jest 1 do 1, że sprzedasz ropę. No nie. I dostajesz z tego jakąś kasę i musisz odprowadzić podatek. Nie, jest jeszcze podatek od wydobycia, czyli tyle, ile wyciągniesz z ziemi, oni ci przeliczają kwotę i ty musisz odprowadzić, a później sprzedajesz i od sprzedaży jeszcze coś tamten, więc tak jakby 2 razy. Tak, zostały wprowadzone cło na przykład eksportowe, ruchome na węgiel, no więc następne. No tu widzimy, że raczej w tym roku, raczej bym się spodziewał, że rząd będzie szukał, no bo gdzie może szukać tych pieniędzy? Wszędzie na poza zewnątrz? wojskiem. No nie, wewnątrz kraju, czyli tak, pożyczać od banków, czyli jakieś znowuż akcja obligacyjna tam. Ale banki są już zaświrowane kredytami Ninja i to tam jeszcze teraz państwu mają pożyczyć? No troszkę to tak ryzykowne, robi się ta górka długów coraz większa. Nie? No robi się, no a wiesz, no i druga rzecz z firm. No to inaczej, oni powiedzą to pożyczymy państwu, ale już dla firm, no słuchajcie, no już nie możemy, pożyczyliśmy konsumentom, pożyczyliśmy państwu, no to te firmy no już muszą płacić ten procent wysoki i wzrastają też koszty, właśnie koszty ryzyka idą w górę i też są wliczane w tym momencie coraz wyższe, bo to też mówiliśmy o tym, no. Więc to też jest znowu przerzucenie tych kosztów na firmę. No i teraz tak, gdzie państwo może sięgnąć do kieszeni? No i tu jest właśnie problem dla firm, bo jeżeli sięgnie do kieszeni firm, no to wyższe podatki. No wyższe podatki raczej nie sprzyjają rozwojowi biznesu, a jeżeli sięgnie do kieszeni obywateli, no to dla tego biznesu, który robi na rynek cywilny B2C, no to spadek konsumpcji, no bo jak trzeba będzie zapłacić podatek albo kupić kilo jabłek, to kupisz pół kilo jabłek na przykład. No, konsumpcja ci spadnie, bo nie to masz... jest proste powiązanie, tak, o czym też znowuż część zapomina. No i tak to będzie, i to się będzie pogłębiać z roku na rok, jeżeli ten konflikt będzie trwał, bo nakłady na wojsko muszą rosnąć. A nie muszą rosnąć, żeby się tam zbroić, tylko żeby się utrzymywać, bo z roku na rok po prostu to wszystko będzie coraz droższe. Tak to będzie wyglądać, szczególnie jeżeli liczymy w rublach.
No bo to trzeba jak gdyby też pamiętać, że nawet jak porównujemy na przykład przychody Rosji w 2023 do 2022, my mówiliśmy, że tam mamy wzrost w dochodach tego budżetu centralnego plus regiony 7%, ale przeliczmy teraz sobie to na twardą walutę. No i mamy taki spadek o 40%, tak? Jeżeli chodzi o wartość tego nabywczą w walucie twardej, tak? Tak, gdzieś, że trzeba ściągnąć ten procesor, ten pralkę i tak dalej, no to trzeba... Z zagranicy, nie? Trzeba A kupuje zapłacić się więcej. dla wojska, tak, dużo podzespołów cały czas trzeba ściągać z zagranicy, tak? Rosja nie jest autarkią, nigdy nie będzie, pomimo pewnych marzeń tego, Jest żeby samemu jeszcze jeden tworzyć element w rzeczy. sumie. Wiesz co, po wyborach ja nie wiem, czy będzie wola, żeby tego rubla utrzymywać tak mocno. Czy nie popuszczone zostanie i nie będzie tam 100 czy 105 rubli do dolara. To też, to zależy, bo ja mówię, z jednej strony wysoki rubel, zbytnia dewaluacja rubla nie jest korzystna dla tego przemysłu obronno-zbrojeniowego. Tak. Dlaczego? No dlatego, że oni dużo komponentów cały czas muszą ściągać w tym imporcie równoległym plus import z Chin. Ale troszeczkę równoważy wpływy do budżetu ze sprzedaży paliw. Pomaga to firmom, no ale wiesz, ale teraz podnieśli podatki od surowców, to trochę poprawiło sytuację, jeżeli chodzi, natomiast pomaga oczywiście eksporterom, tak? To jest oczywiste. Tak. Ale słuchaj teraz, jeżeli konsumpcja w kraju ci spada, to możliwością dobrą dla rozwoju firmy byłby eksport, więc ten rubel słabszy teoretycznie by mógł pomóc tym firmom, a trzymanie go tak mocno to jest znowu wbicie sztyletu w plecy tym firmom, które mają teraz problem, bo na rynku wewnętrznym będzie coraz słabiej. To wiesz, to zawsze masz tutaj taki dylemat. Wydaje się, że ten rubel powinien się osłabiać. Wydaje się, że się powinien osłabiać, tak jak ty mówisz, też jak gdyby naturalnie. Natomiast no znowuż osłabiający się rubel, wyższa inflacja. Wyższa inflacja. Problemy dla ludzi. Być może wtedy wyższe stopy procentowe, bo bank będzie chciał zdławić tą inflację. Tak. A tu sytuacja już jest zła, tak? No bo mówię, te stopy, które są tak długo na 16%. No przypomnijmy, Ukraina ma chyba 15% teraz, więc to pokazuje tak, jak w złym punkcie jest i to źle działa, tak? To źle działa, a Ukraina dostaje pożyczki zewnętrzne, jeszcze pieniądze dostaje jako darowizna, więc zupełnie inna sytuacja, tak? A więc może sobie nawet pozwolić na wysokie stopy. Bo i do tak Ukrainy, tu jest bardzo duża różnica, do Ukrainy wpływa kapitał, a z Rosji zagraniczny kapitał odpływa i to też jest bardzo duża różnica. Nie? A więc zobaczymy, wiesz co, no jeżeli chodzi o bankructwa, wracając do tego naszego głównego tematu, to ja bym się spodziewał wzrostu, jeżeli chodzi o pierwsze półrocze, a potem jakiejś stabilizacji. Myślisz, że mogą wrócić do tych przepisów i moratorium jakieś na nowo wprowadzić? Nie, to byłby błąd. To już nie ma sensu. Znaczy inaczej, w Rosji nie możesz tego wykluczyć. No właśnie. Ale to byłby błąd, tak, wprowadzenie, no bo to lepiej jest wyczyścić teraz tą sytuację. Ci, którzy mają upaść, niech upadną, ci powiązani niech upadną, powstaną w to miejsce inne firmy, ktoś przejmie te biznesy. A to nie jest właśnie ten czas, żeby to wyczyścić, żeby zrobić miejsce dla tych samurajów Putina, tych najbardziej zaufanych, żeby ewentualnie Oni zawsze tam wejdą, tak? Oni będą wykorzystywać sytuację. Zawsze jeżeli masz kapitał duży, to masz tą przewagę, bo masz po prostu kapitał, tak? No to w stosunku do tego, co nie ma pieniędzy, a ty masz pieniądze, no to zawsze będziesz miał, możesz go tym przebić, tak? No tak. No tak.
A więc no tutaj moim zdaniem sytuacja w pierwszym półroczu powinna się pogarszać, natomiast w drugim półroczu jakaś szansa jest, że mogłoby się to poprawić, szczególnie żebyśmy, wiesz, zaczęłoby się tak czyścić, nie? Firmy, które pracują dla wojska, współpracują z wojskiem, one się tam utrzymają, te firmy, które miały paść, to padną. No dobra, ale jeżeli przetrwa albo urośnie firma produkująca naboje, a upadnie firma produkująca jogurty, to dla społeczeństwa idziesz do sklepu, nie kupujesz naboi, tylko jogurty. Wiesz, o co chodzi? To też tak. A nie, to dla społeczeństwa będzie oczywiście gorzej, tak? No tutaj wiesz, pauperyzacja Rosjan będzie postępować, tak? Tutaj siła nabywcza Rosjan będzie spadać z roku na rok. Realne dochody mierzone w twardej walucie, a nie w jakichś tam licznikach Rostatowych, no to wszystko będzie spadać, tak? Wiesz, no jakiś czas temu oni zarabiali powiedzmy w dolarach tyle, a teraz zarabiają 40% tyle, a za rok będą zarabiać powiedzmy 60% mniej, nie? A więc tu ten kierunek będzie dla ludności oczywisty, tak? Okej. To jak gdyby ta masa, tak, to wielokrotnie mówiliśmy, średnia klasa w dół, ta klasa biedna w dół, ta biedna, bardzo biedna już nie ma za bardzo jak w dół zejść, to tam zostanie. Tam już jest twarde dno. Najczęściej tak. A więc coraz więcej takich po prostu takiej masy, plus oczywiście ci oligarchowie. Tutaj ta struktura nierówności moim zdaniem będą się pogłębiać. No, ostatnio statystyki publikowaliśmy, gdzie Rostat podzielił całe dochody Rosjan wszystkich w takie 5 grup, co 20%, no i 4 te najniższe grupy spadają, a ta najbogatsza rośnie. Nie? Więc tam będzie zaburzać, będą ci zaburzać jedynie ci powiązani z wojskiem i no bo oni będą, nagle ktoś biedny dostanie pieniądze, i gdzieś ale oni najczęściej, wiesz co, to będzie takie, jak mówiłem, wiesz, oni dostaną, potem skonsumują i stracą, to więc to tam się za bardzo, to będzie, wiesz, na takiej zasadzie, że wiesz, wydadzą i te pieniądze nie będą ich trzymać. Ja tu przypomnę słowa profesor Zubarewicz, my nie zrobiliśmy tego programu, bo nie dostaliśmy pozwolenia od tego kanału na wykorzystanie materiałów filmowych, ale ona określiła coś takiego, tak jak powiedziałeś, że są tak jakby kilka rodzajów Rosji. Rosja powiązana z wojskiem, Rosja wykształcona i bogata z dużych miast, i Rosja ta biedna, taka na Gubince i coś tam jeszcze jedno było pośrednie, w miastach takich przemysłowych czy coś takiego, ale skupiła się na tych Rosjach wykształconej, bogatej z dużych miast, że ona praktycznie przestanie istnieć, że to jest dla niej najgorsza sytuacja, nie? Nie, to się nie zgadzam, bo wiesz, nadal w Moskwie są przedszkola tam angielskie czy amerykańskie, coś tam, wiesz, ktoś wysyła te dzieci, ale się to zmniejsza. Po prostu ta warstwa ale właśnie średnia ubożeje. Ja tu cytowałem z tego, co pamiętam właśnie ją, że że najbardziej dostaną, a nie, że przestaną istnieć. To chyba w ten sposób. Przestaną istnieć, to myślę, że wiesz, no zawsze gdzieś tam jakieś będziesz miał. Nie, no dobra, tu chyba źle ją zacytowałem, że najbardziej chyba dostaną w tej kwestii, bo to miesiąc temu to. Bo oni wyjeżdżają, tak, oni też tracą biednieją. No to są też to są właściciele tych właśnie średnich firm, Petersburg, Moskwa, te firmy, które właśnie próbowały handlować z Zachodem, z Europą, no bo to ta część europejska, no to tu się gdzieś odbywał ten ale może pojawić się, to też wielokrotnie mówiłem i to też powtórzę, klasa, trzeba by ją nazwać też średnią, która będzie miała inny rodowód. Wojskowy? Przestępczy i wojskowy. W ten sposób. Dwie klasy. Jak nazwiesz z tych? Ale to przestępczy i wojskowy, czy przestępczo-wojskowy? Bo to... Może czasami będzie też połączenie, nie? Ale ogólnie przestępczy. No bo nagle ktoś będzie żył z tych przestępstw, a to będzie się rozrastać. No i w sumie będzie wydawał i konsumował tak jak klasa średnia. Rozumiesz, nie? No tak. To on będzie kupował te apartamenty w centrum Moskwy, czy na przedmieściach Moskwy,
i tak dalej, i tak dalej, nie? Tutaj jak popatrzysz firmy, która będzie sprzedawać, no to ona będzie cały czas miała chętnych, tak, na jakieś produkty dla klasy średniej, tylko że to już nie będzie klasa średnia, która budowała swój dobrobyt na pracy rąk i tym, powiedzmy, know-how, który w głowie ma. No to będzie know-how, ale trochę inny, o może tak, nie? Tak, no bo uliczne też, know-how. Tak. No i wiesz, i trzeba by policzyć, że no gdzie ci ludzie będą często mieszkać, nie? No oczywiście będą tam w regionach jakieś tam wataszkowie i ci żołnierze i ci tam oficerowie tej mafii, ale najwięcej tego będzie znowuż Moskwa, Petersburg, tak? Okej. To Oni dzieci też przecież będą mieli, gdzieś te dzieci do prywatnych szkół trzeba posłać i tak dalej, nie? To podsumowując, ja zrobiłem chyba okładkę tsunami bankructw rosyjskich firm, natomiast trzeba by było tam dodać słowo uczciwych. Tsunami uczciwych. Tak, uczciwych. Bankructw uczciwych rosyjskich firm, bo te mniej uczciwe to mogą w tym momencie nawet dostać wiatr w żagle. No tak. Okej, to jest chyba podsumowanie dzisiejszego odcinka. Z mojej strony wszystko. Dzięki serdeczne, pozdrawiamy. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Trzymajcie się, miłego dnia. Cześć.